Welcome. Caliber Shooting Festival 2024, czyli impreza zorganizowana przez firmę Caliber, podczas której będzie można zapoznać się z jej ofertą, z ofertą firm, które z nimi współpracują, które zostały zaproszone, a także wziąć udział w zawodach i wygrać w losowaniu bardzo fajne nagrody. A co dokładnie można tu zobaczyć i zrobić, to za chwileczkę Wam pokażemy. Nie no, już pokaż wszystkich. Caliber Shooting Festival 8-9, czyli to jest impreza dwudniowa, jest sobota i niedziela. My jesteśmy w sobotę, Kwiatek będzie w niedzielę podobno. I co mamy? Oś testowa, 40 jednostek broni do przetestowania. Sklep Caliber, czyli ten namiot, który Wam pokazał Kuba. I rabaty nawet do 50%, a pokażemy Wam, bo mają fajne rzeczy. Nagrody, zobaczcie. Ponad 100 000 złotych. Czekaj, to trzeba zrobić tak. Że taki efekt. Ponad 100 000 złotych w nagrodach. I zobaczcie, jest rozpiska zawodów. 8 i 9 czerwca. Zawody Shotoff, Caliber L1 strzelba i PSC. Sniper Challenge 100-200-300 metrów. Dziurka, czyli to jest 22. I w niedzielę znowu Shotoff, pistolet i PSC, Mini Rifle Precision. Dzieci i młodzież, Rifle for You Marinino LTS, bo impreza jest organizowana na strzelnicy Belona w Maryninie przy współudziale Legionowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Tak? Ja dzisiaj oczywiście zapomniałem mikrofonu krawatowego, bo musiałem wstać rano, no ale trudno, mamy nadzieję, że jakoś damy radę. No i co? I pula nagród, bo nagrody nie będą do zdobycia w zawodach, tylko będą losowane. Za wygranie w zawodach dostajesz dyplom, tam jak pewnie puchar, medal albo coś takiego. Talon. Talon na balon. A pula nagród jest do rozlosowania, tylko nie wśród uczestników tego wydarzenia, a wśród osób, które wystartują w zawodach. Tak? Więc nie musisz wygrać zawodów, żeby na przykład wylosować sobie fajną broń albo inny fajny sprzęt. No a co tu jeszcze można zobaczyć, bo jest też oś testowa, na którą zaraz pójdziemy, jest oś prasowa. No i zaraz Wam pokażemy, co tu jest. Tak? Dobra, chodź pokażemy tych wystawców. No to chodź. No to żeście widzieli ostatnio w relacji, gdzie my żeśmy to robili? Urodziny Kwiatka i sklepu tuż koło szkoły. Skrzynię plano, tak? No już żeśmy Wam o nich opowiedzieli. Mieli się odezwać, żebyśmy coś razem zrobili. Dalej czekam na telefon, dałem wizytówkę. Oczywiście, że dałem szefowi. No skrzynię plano, wszystko już Wam powiedzieliśmy w Modlinie. Obok znowu znana i lubiana manufaktura plastiku, już do znudzenia po prostu, chyba nas gość śledzi, tak? Gdzie jesteśmy, to jest i on, cześć. Sprawdzam Twój grafik i jeżdżę na każdą imprezę. On ma dostęp do naszego grafiku? Trzeba coś z tym zrobić. 3D, wydruki, do organizacji szafy, do organizacji Waszego szpaju strzeleckiego, moje ulubione dyspensery, ale że co, no szmajser, karabin i... Tak, i masz taki stojak, który takie stojaczki. nie tylko prezenter, ale też ułatwia czyszczenie. Takie stojaczki do prezentacji broni, ale też i do czyszczenia. Można sobie tu zamocować i wtedy sobie elegancko czyścić broń. No, chwyty na magazynki, no tak, dopiero się wykładają, ale... Znacie tę manufakturę plastiku, bo za każdym razem ją pokazujemy. Dalej, Rifle CX, środki do czyszczenia broni, podobno fajne, tradycyjnie powiem, nie wiem, nie używałem. Co mamy dalej? K9 Torn. No tych też już znacie, bo tu pokazywaliśmy Wam większy materiał i było, no żeśmy robili kiedy? Otwarcie strzelnicy BMA 60, to wtedy chyba Ty kupiłeś coś? Nie, to Maciek kupił. Maciek. A później byliśmy na targach w Poznaniu i tam pokazywaliśmy Wam osłony na tłumiki. To jest ta tańsza i mniej wytrzymująca, to jest ta droższa i więcej wytrzymująca. Wgrażali się, że coś razem zrobimy i
było czasu. I nie było, o, no i nie było czasu. No dobrze, no to czekamy, aż będzie czas. No, kiedy będziesz miał czas? A, kiedy będę miał czas? No tak, to oczywiście moja wina. Idziemy do kalibra. Mam mówić głośniej, bo kompresor, tak? Będę się starał. Stoisko kalibra. I zaczynamy od Fab Defense. To jest... Nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja nie przepadam za wynalazkami tej firmy. Dla mnie mistrzostwem świata jest dwójnogo kabłonko lejek podium. To jest srogi wynalazek, naprawdę srogi wynalazek, ale jest duża grupa ludzi, którzy lubią sprzęt Fab Defense. Ja nie przepadam, ale nie kwestionuję, że komuś się może sprawdzić. Co? Przyrządy celownicze na offsecie. No. Co mamy dalej? No, mamy dalej Glocka. Łopaty Glocka. Coś, od czego Gaston Glock świętej pamięci zaczynał. Od robienia łopatek. Noże Glocka, bardzo fajne zresztą. Te noże mam są taki. naprawdę bardzo fajne. Przecież ja ten mam. Półaktywne, umownie nazywane półaktywne zatyczki EP4, EP7 Surefire. Bardzo fajna rzecz. Mam, używam. No i pełna gama, znaczy pełna. Reprezentacja. Ale powiedziałem pełna gama. Reprezentacja Nightcore'a, czyli latarki, akumulatorki, ładowarki. O, mam taką latareczkę też, tylko że w innym kolorze. Taka do kluczy. Świeci jak wściekła, prawdę mówiąc. Jeśli chodzi o takie kieszonkowe latarki. Co mamy dalej? Optyka Steinera. No, to jest klasa sama w sobie. Tak. To fajne, ale mnie nie stać. Celowniki Berisa, to znacie, bo już żeśmy robili też i o tych celownikach co nieco. Noże CRKT, Columbia River Knives and Tools, tak to się rozwija. I dalej znowu latarki Nextorcha, ale nie tylko latarki, bo mają też i tule. I zobaczcie, fajna rzecz, nie widziałem tego wcześniej w kalibrze, może mi umknęło. Przyrządy celownicze Ameriglo. Ja mam takie zamontowane na Glocku. Ściągnąłem przez firmę kolegi, bo jeszcze wtedy nie było ich w Polsce. Bardzo fajowe przyrządy celownicze. Ja mam takie, jak Wam mówiłem, że lubię najbardziej, czyli czarna szczerbina i mucha z... O, coś takiego mam. A mucha siada czy nie siada? Mucha nie siada. Mam coś takiego. Podobne bardzo przyrządy, nawet chyba takie same, bo to do Glocka, to mam chyba takie same. Bardzo fajna, bardzo jasna muszka światłowodowa, tylko że ona ma wadę, taką jak mają wadę też, znaczy wadę. To jest przypadłość tego typu przyrządów celowniczych. Ty masz to w kadrze? Bo tak się tam na luzaka kręcisz tu. Ok. Te przyrządy celownicze, one są skonstruowane w taki sposób, że ten pręcik światłowodowy jest bardzo jasny, bo on jest złapany tylko na początku i na końcu. I to jest zaleta tych przyrządów celowniczych. Kosztem tego jest to, że ten pręcik światłowodowy jest bardzo wrażliwy na uderzenia, więc przy wyjmowaniu z kabury, na przykład jeżeli zawadzicie o krawędź kabury, to możecie ten pręcik wyrwać, tak? On pęknie, wykruszy się mocowanie z przodu albo z tyłu i on wyleci. Naprawa tego to jest około minuty. I ta sama przypadłość dotyczy przyrządów do Wisa 100M1, ale to jest feature w ogóle tego typu przyrządów. Za bardzo dużą jasność plamki płacimy tym, że pręcik jest podatny bardziej na uszkodzenia, bo są też takie, gdzie ten pręcik jest mocniej chroniony, ale on wtedy nie świeci tak jasno, coś za coś. Ja to mam, parę razy wymieniałem sobie ten pręcik, jak mi wypadł. Naprawdę nie jest to żaden rocket science. No i na koniec oczywiście Magpul, firma, której nie trzeba Wam przedstawiać, to jest tylko malutki procencik tego, co jest w ogóle w Polsce w ofercie Magpula. Oczywiście magazynki, kolby, gripy, wszystko co chcecie. Ja będę musiał kupić teraz to, bo mam mieć nowy pas, no, ale pasy są sprzedawane I na też się ogół przyda, bez nie? tego. No, to trzeba będzie ten. I obok jest stanowisko nożowników, nożorobów. Takie rękodzieło, możemy sobie kupić kubeczki, miseczki, dzbanuszki, piersióweczki. Pozdrowienia skóry. Czekaj.
Leśny dziadek. Skórnika, nie Do leśnego skórnika. skórnika, do leśnego dziadka. Tak? No przecież ma kurki. Aha, okej. Nożyki różnej wielkości, różnego typu, różnego kształtu. To są nożyki ręcznie robione. I fajną rzeczą jest to, że w trakcie Caliber Shooting Festival będziecie mogli zobaczyć, jak takie noże powstają. Jak takie noże powstają. Tu. Tu będą te noże powstawać, bo tak będzie pokaz kucia takiego noża. Znaczy kucia, no w ogóle wykonania takiego noża, bo tu będzie wykuwany, a tutaj mamy szlifierkę, na której będzie doprowadzony już do stanu ostatecznego, przynajmniej ostrze. Nie wiem jak z rękojeścią i z innymi rzeczami, ale będziecie mogli po prostu zobaczyć proces kucia noża. Przynajmniej częściowo będziemy starali się Wam pokazać. To zajmie jeszcze przynajmniej pół godzinki, dlatego że muszą rozpalić to palenisko. Ale wrócimy i pokażemy Wam, jak się kuje noże, a teraz pójdziemy sobie na tę oś testową. Glock Perfection. Oczywiście kaliber, tak? Tu mamy... Co? Perfection. You know what I mean, tak? Kociarze. No ja chwilowo jestem bez kota, bo mój kot po 22 latach, 3 tygodnie temu pobiegł za tęczowy most, niestety. Ale jesteśmy na stoisku, gdzie można sobie obejrzeć broń na sucho, tak? I oczywiście, jak kaliber, no to Glock. Kawałek tylko oferty Glocka, ale leży na przykład P80, ten rocznicowy pistolet, zrobiony tak jak Glocki pierwszej generacji, włącznie z tym, że nawet pudełko do niego jest takie, jak były Glocki pierwszej generacji sprzedawane. Z tyłu broń długa, franki. Franki to mi się kojarzy z jednym. To jest pasem. Ale franki już z pasa nie robi. I Taurus. 11 od Taurusa. O Jezu, a to jest jakiś... Co to jest? No to 22 to widzę. DX. Wygląda... Pistolet księżniczki Lei. Albo szturmowców. Nie, już wiem. Scout Troopers. Ci, co na tych speederbike'ach latali, mieli podobne. Takie krótsze trochę, ale kształt bardzo podobny. Fan Gwiezdnych Wojen. Krótka 45. Też Taurusa. Fajne takie do edycowania. Bardzo spoko. Tutaj znowu 22. Tylko mniej wypasiona niż tamta. Tu już mamy dziewiąteczki. Ty, jakie to ma fajne. Flaga. Wiesz co? Ciekawy chwyt, bo bardzo fajna faktura. Jest wygodny. Nie Ale przypomina on- ci czegoś? Wiesz co? Tak na pierwszy rzut oka to Zaczyna się na R, a kończy na Adam. Nie. Bardziej, wiesz co? Bardziej kształt tego chwytu to mi przypomina FN-a tego na 5.7. Strasznie jest... Tu jest szeroko. Świetna faktura. Tu bardzo fajny kształt, ale szeroki strasznie jest ten chwyt. O! Ten fajnie. TX, ale to jest 22. Tu chwyt jest fajny. I no dalej, Taurus. I tu taki Taurusik do edycowania dla mnie. A tu jest Taurusik do edycowania dla Kuby. Jaka kobyła. Tak. Straszliwy jest ten rewolwer. Po prostu Skryte noszenie. skryte noszenie. No w Twoim przypadku to tak, u mnie to pół uda, nie więcej. U mnie to prawie jak udo. Przyłóż. Ty, no zobacz. Czekaj, tu mam biodro, a tu mam kolano. No. I dalej Beretta. Od czerwca miała być w sprzedaży ta tańsza. Tak, Kuba, wiem, cheata, no. No wiem. Kup sobie i będzie po problemie. Zobaczcie, to jest to, co mówiliśmy na... Co to była za impreza? A, urodziny Strzelnica TV i sklepu przy szkole. Zobaczcie, w jakich cenach są te Beretty. Tylko teraz myk jest taki, że one w tych cenach będą do momentu wyprzedania
zapasów magazynowych. Się wyprzedadzą i koniec. Tak? Z pozdrowieniami dla Bartka. Bartek, wracaj z tej furii i wiesz, bo jak się sprzedadzą, to już nie będzie. No ale jest oczywiście seria 92, to jest ten Cheetah, tu jest nowy APX z indeksem A1. I tu na końcu mamy Smith Wessona. Czyli nie pozwolimy Wam stąd wyjść. Kto my, frajerzy? Smith, Wesson i ja. Tak? Brudny Harry. No głównie rewolwery, ale też i pistolety. Tu mamy 45, SW 911. Ładnie zrobiony, taki trochę przekombinowany. Ja wolę, jeśli chodzi o 911, dla mnie kwintesencją 911 jest wojskowa 911, po prostu. Ale wojskowa 911 na pewno jest mniej przyjazna dla użytkownika niż to. No, tu mamy powiększony bezpiecznik, lekki kurek, dobre przyrządy celownicze, fajny chwyt. No to wszystko jest już taka turbo 911. Smith Wesson, metal. W wersji dłuższej, krótszej. No oczywiście rewolwery, ten jest ładny. A to drugie EDC dla Ciebie? No. Mi się ten podoba, taka klasyka. Po prostu. To jest, Policjant z Nowego Jorku. tak, policja z Nowego Jorku. No ale to... Rany boskie. Przyłóż. Performance Center 460 SW Magnum. To jest niewiele mniejsze od XM 177. Rany boskie. I na 5 sztuk, na 5, czekaj, pokażę. Zepsułem jeszcze. To możemy pokazać tu. Zobaczcie, jakie grube są ściany tego bębna. Aż tu musi mieć pieprznięcie. Ja pierdzielę. Dobra, naprawiłem. Prawie jak Joker. I tam leży, ty zwróciłeś uwagę. Zaraz poprosimy, żeby nam... Czy możemy zobaczyć ten pistolet? Maszynowy? Prawie. Cóż to jest? Nie. Proszę bardzo. Actas 9x9. Turas. W jakiej cenie? Fajna kolba. No jak w MP5 trochę. A, 5950 zł. I cała szósteczka. Śmieszny spust, bo praktycznie bez... Kładę palec na spuście i ściana od razu, do przełamania, koniec, ale krótka. Ciężki dosyć, ale on jest w pełni metalowy, więc absolutnie mnie to nie dziwi, że jest ciężki. Wygląda całkiem spoko, nie? Dlatego zwróciłem uwagę, nie? Taki... Nie, tak będzie za krótko. Ty, no składne to jest całkiem spoko. MP5. To jest magazynek od MP5, czy to jest jakiś ich w ogóle wynalazek? A, no nie MP5, ich No wynalazek. wygląda identycznie. Podobnie. Mówiłem, jako posiadacz MP5 wiem, jak wygląda MP5. Tak, czyli to jest jednak MP5? Okej. Ale zatrzymuje zamek po ostatnim strzale. Tylko już widzę, że żeby go wyjąć, to nie wystarczy taki ruch. Trzeba go mocno nacisnąć i dopiero wtedy wychodzi. Mam dosyć... Wyrobi się. Albo się nauczysz. Ale tak, szóstkę, ciężki. Ale za to będzie na pewno stabilny przy strzelaniu. Dobrze, tyle gadania na sucho. Mówili, że tam na czwórkę, żeby pójść. To oddajemy i idziemy tam, gdzie hałasują. Iha! Iha!
Yippee mad... Słuchajcie, zawsze chciałem to zobaczyć z bliska, Tego się nie bo... spodziewaliśmy. Tak, zawsze chciałem to zobaczyć z bliska, bo bardzo często na YouTubie oglądam sobie, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, te zawody typu cowboy shooting. To jest dla mnie po prostu rewela, to co ci ludzie robią. To jest naprawdę super. Zawsze chciałem to zobaczyć i proszę bardzo. Caliber Shooting Festival, przychodzimy i jest. No to zobaczymy, jak tu strzelają. Kurna, oni są lepiej poubierani niż ja na strzelnicy. Ale czad. Zobacz tutaj jak. Ty no, czad. Po prostu czad. Czuję się jak na westernie. Tam zobacz, trapera masz. W czapce z ogonkiem. Ale jazda. Ty no, chodź zobaczymy jak strzelają. Jasne. Oglądam twój program, dobrą robotę robisz. Super, dziękuję bardzo. Miło, że się podoba. Będziesz ucisku. A, dzięki. Ciebie też Patrzcie. z drugiego planu słyszę i widzę. Czasem. Nawet kowboje nas oglądają. Widzicie jaka jazda? Mają internet! Mają internet na prerii. Domek na prerii z internetem. Jakie buryktować, żeby to... Oj, to mi się zawsze najbardziej podoba. Jep, jep. A, nie wyrzucił. Czad. Kurna, jaki czad. Muszę spytać, czekaj, gdzie jest A, tam jest kowboj, który nas ogląda. Pytanie natury technicznej. O, czekaj, wyjmę mikrofon, będzie tak, o, lepiej, będziemy sobie podawać. Zawsze mnie zastanawiałem się, jak jest to strzelanie z rewolweru. Tak. Tak? Czy to jest wykorzystanie tej techniki Slamfire, że tylko trzyma kurek i Nie. trzyma spust i odciąga Nie, kurek? bo nie normalnie. trafisz. Nie trafisz. To jest tylko z westernów. Część osób Okej. tak robi, ale jest to duża rzadkość. No ale jest rzadkość, no. Tak, jest to rzadkość, bo to trzeba jakby większych umiejętności, żeby tak zrobić. O, no to rozwiały się moje wątpliwości, że można strzelać Slamfire, Dlaczego nie ale wolno? nie trzeba. To nie wolno wachlować kurkiem, czyli pełną dłonią nie można przejechać po kurku. Kciukiem muszę. Tak, to jest, trzeba koniecznie kciukiem, więc nawet trzymając spust nadal trzeba kciukiem. Nie można tego robić w ten sposób. Kuba, żebyśmy się zajęli cowboy shooting. Wiesz co, no ja chyba... Czemu nie? Ale do szeryfa pojedziemy. Z USA. Nie, za daleko. Na razie idziemy tu zobaczyć jak To są strzelają. kalibry dla prawdziwych mężczyzn, chłopaków, także nie ma co sobie odmawiać. O, kalibry dla prawdziwych facetów. 45 LC, nie ma żartów. Traper, ale zobaczcie jaki udawany. Dobra, maskowanie słuchawek. Zdjęcie chcecie? No dobra, to idziemy. Znowu zdjęcie. Zawsze na pustej komorze. No, czyli ładujemy 5, szósty zostaje pusty i na szósty opuszczacie kurek, tak? Wtedy jest bezpiecznie. I zobaczcie, że Rewolweru jest tak, pierwsza komora, drugą zostawiamy pustą, po to, żeby było bezpiecznie i wtedy druga sztuka amunicji, trzecia, czwarta, piąta. Po skończeniu ta komora jest pusta, opuszczamy kurek zawsze na pustej. Bezpieczeństwo ponad wszystko. lever. Zobacz jaki jest piękny. Ty mówisz kuźwa, że taktyczny chcesz. Daj spokój. To jest lever klasyczny, a nie jakieś tam wynalazki. Oddzwoń sobie. Czekaj, bo ja mamy... Czy ta amunicja... Zobacz, pokaż tu. Western. Czy ona się czymś różni od zwykłej? Tak, jest amunicja Western jest zrobiona specjalnie w porozumieniu, w kooperacji z fabryką amunicji Pionki. To nawet koleżanka Magda parę lat temu była współtwórczynią tej całej serii Western.
Jest to amunicja o obniżonym... Ona jest krótsza w ogóle. Ona ogólnie jest krótsza, ponieważ komory w dubeltówkach, żeby pozwalały wyrzucić amunicję po ostrzelaniu, jest to tak zmodyfikowane, żeby była krótsza, łatwiej można tą strzelbę rozładować, czyli jednym ruchem ręki można je łatwo wyrzucić i ostrzeliwać dalej tor. Czyli mnie kopie. Mniej kopie, jest troszeczkę mniejszy ładunek prochowy, ponieważ cele strzelbowe w konkurencjach Cowboy Action Shooting są na w miarę małym dystansie i nie potrzeba aż tyle energii, żeby to tak ostrzelać mocno cel strzelbowy, dlatego amunicja jest troszeczkę osłabiona, tak? To już jest wiecie bardzo o amunicji Western. A teraz ładujemy lewera. Teraz ładujemy lewera. Ładujemy 10 sztuk. Jest to karabin Winchestera Lever Action Model 73. Magazynek rurowy, którym ładujemy zwykle jest to 10 sztuk w magazynek rurowy pod lufą. I 10 sztuk w zależności od całej scenariusza i ustawienia toru. Poszczególne cele rewolwerowe, karabinowe, każdy strzelec ostrzeliwuje w odpowiedniej kolejności i według scenariusza toru, który zawsze jest przed rozpoczęciem toru na briefingu omawiany. Żeby każdy strzelec strzelał powtarzalnie tak samo, jest pomiar czasu, strzelamy dynamicznie na czas. Trzeba oddychać, celować i nie robić błędów. To idziemy, zobaczyć jak się oddycha, celuje i nie robi błędów w wykonaniu zawodowca. Tak. No w takich butach to musi być zawodowiec. No, to strzelamy tor pokazowy, on będzie troszeczkę inaczej strzelony, bo cele będą ostrzeliwane dubletami, a nie pojedynczo, ale zobaczycie na czym to polega. Ty widziałeś to? Ja pierniczę. 17:39. Ale z jednym misem. Icha, ale z jednym misem było. Na rewolwerze, tak, niestety, pospieszyłem Ale się kurna, jednego miśka. widzieliście to strzelanie z tego lewera? To był kosmos po prostu. To był po prostu kosmos. Mój czas, ogólnie rekord życiowy to jest 2 sekundy 16, opróżnienie do 3 celów po 3 strzelane. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że 2 sekundy 16 2 sekundy z lewera, 16. 10 strzałów? Tak, 9. I zrób to w IPSC. Idziemy do domu, co? Szeryf? Tak, idziemy do domu. Poczekaj. Przynieś mi takie żółte pudełeczko, co? Nie mamy tu czego szukać. Kurna stary. 2 16, 10, 9 strzałów z lewera. Z kosmos. 9 strzałów z karabinu to jest 2,82. Rekord jest chyba 2,60. No, a ja mam 2,82. 9 strzałów z Winchestera. Niech któryś, który cwaniakiem jest w IPSC i jest ura bura, oj w ogóle onzo bonzo, wielki geroj, niech to powtórzy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy na zawody. Zapraszamy. Dominik! Albo o, Mateusz, szybkie palce. Dobra, zrobimy 10 strzałów, karabin załadowany. Będzie lepiej. Jak? 9 tibeltapem. Będzie szybciej. Dobra, czyli 9 i po 3 strzały do każdego celu. Co tu się dzieje? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, No i trzy. tak będzie na... Ale to co, że Port Arms. A, trzymamy tak. No to lecimy. Port Arms? Nie, no to dobra, niech Port będzie. Arms, tak. Zrób tak. Dokładnie. Ready? Ready! Stand by. Czas? 2,62. No gdyby nie mis, no. No nie życiówka, ale... No nie, no. Ja nie mam pytań. Proszę sobie sfilmować czas. 2 sekundy 62, nikt nie I kłamie. to wcale nie jest najszybciej, uwierzcie. Aha, i to nie jest Da najszybciej. się szybciej. Da się dużo szybciej. Chodź postrzelamy z Tylko, że ja przy M16. 10 strzałach mam akurat 2,80, no to tam z czego? A robicie na 300 metrów 1-2 moła? Robimy poniżej. Robimy, powiem ci inaczej, robimy na 800 metrów. Takie skupienie. Widzisz? Idziemy do domu, nie mamy... Ale robimy to w tak zwanych 1886 buffalo rok. rifle, czyli karabinów 45-70 kaliber, Tak. takich jak To jest taka bizony wytłukiwano. tak, I kluseczka. robimy koło jednego moa bez lunety, tylko z dioptra. Na diopterze.
Idziemy na kurs. 23 w Starym Chrząstowie jest Mistrzostwa Long Range Westernowe. Zapraszamy 23 czerwca. w Arizonie. Stary Chrząstów, tak, pod Łodzią w Arizonie. Lubię takie miny, jak ludzie robią. Najbardziej to właśnie mnie urzeka. Zawsze mi się podoba cowboy shooting, ale czasem jak je tu kręcę. Nie, chodź Kuba. Musimy idziemy, przyjechać kiedyś. idziemy. Na razie wychodzimy. Albert, wychodzimy. Wytrzyjcie szczęki z piachu, bo wam opadły. Dosyć gadania, trzeba trochę postrzelać. Wzięliśmy sobie parę sztuk broni. Jeszcze potem sobie coś weźmiemy. Kuba chce rewolwer. Duży. Możliwie duży. A ja chcę sobie, skrytego noszenia. a ja chcę sobie strzelić z tego lewerka. Bo zawsze mi się to podobało. I w końcu trzeba... Kurde, nie ładuje się tego najłatwiej. Ale myślę, że damy radę. Traci się paznokcie przy ładowaniu. Trochę tak, trochę paznokcie faktycznie można stracić. No, chyba coś spieprzyłem, za daleko wepchnąłem. Tu chyba wchodzi 10. Zaraz... Ładuje się na odciągniętym? Nie, chyba nie. Wiesz co, na razie idzie, więc... Nie, idzie normalnie, bo tam jest, idzie w górę, więc nie ma. Chyba max. Nie, ten jeszcze wejdzie, tylko go trzeba dopchnąć. O! Jest piękna broń. Strasznie mi się podoba, ale ładowanie jest trochę upierdliwe. Ty, ci kowboje robili to jakoś szybciej. No, dobra, zobaczmy, czy uda mi się w ogóle trafić. To wysoko. O! Chciałeś? Kurna, trzeba uważać przy tym przeładowaniu, żeby palec trzymać na zewnątrz. Ja nie strzelam z... To jest chyba moje trzecie w życiu strzelanie z lewera. I koniec. Fajne. No właśnie, tak? Ja już mam nauczkę. Było bezpiecznie, bo poszło w ten, ale jak strzelę i przeładowuję, to palec jednak lepiej jest trzymać tu. Bo wystarczy mały ruch palca w kierunku spustu i po prostu ten strzał poleci. Przy zamykaniu nawet, tak jak mi się zrobiło. Ale jest fajowe. Dobrze, zobaczmy sobie dalej, co my tu mamy. Strzelę jeszcze raz z tej strzelby. To jest tego lewerka, jest super. Glock 43X, czyli taki bardzo malutki, bardzo chudziutki. To nie jest jednorzędowy magazynek, to jest półtorarzędowy magazynek, bo on jest cieńszy od zwykłego, ale grubszy od jednorzędówki. Typowy pistolecik do EDC. Zobaczymy, czy w ogóle uda mi się coś trafić z niego. Co strzelasz? W drzewko. No, powiem tak. Trafić się da, ale jest narowisty skubany. Strzelisz sobie z niego, to zobaczysz, kopie. Dlatego weźmiemy coś, co kopie mniej. Beretta 92X. Cięższa od tego Glocka chyba ze 3 razy. Jaki to jest kawał pistoletu, to po prostu historia. I podobno staniał ostatnio. Co nie znaczy, że jest tani. Wysoki. Wiesz co, strzelę sobie jeszcze szybkie jakieś, ale kurna, ten pistolet, ten maluch 43X kopie. Ten, dla odmiany, Nie kopie. prawie w ogóle. Ale przy tej masie pistoletu
No i to jest jeszcze ten berettowski system z ryglem wachliwym. Znaczy berettowski, no. Walter P38 już go miał. Ale jest to naprawdę... No tylko to są zupełnie różne zastosowania pistoletów. To jest typowy sport, 43X to jest typowy pistolecik do noszenia w spodniach, do EDC. Czekaj, zobaczmy sobie. O, grzeje się trochę. Ostatni mi zwiał. Kurna, jak to pracuje! Gdybym nie miał 8 pistoletów i gdyby to nie kosztowało tyle, co kosztuje, fenomenalnie się z tego strzela. Dajesz. Parzy gorące, ała, ała. Nie. Marcin mówił, że trzeba mocno pchnąć. I pika jej, ale kurna, jak ci goście za tym wałem z tego walą w takim tempie, to ja po prostu nie wiem. Dziękuję. Co teraz? Teraz to ja sobie jeszcze puknę z peretty. O patrz, ostry gwint idzie. Ale z cywilem, więc nie kręcę. Strzelamy coś? Chcecie strzelić? No albo ty, albo syn. Co prawda nie ma tutaj Mark 18. Ani Peka. Kebab. Akdas SA9. No obejrzeliśmy go na sucho. Dosyć ciekawie. Zobaczymy jak na mokro. Spróbujmy. Czy on tu ma jakieś gibane? Ma. Nie wiem, czy to jest mój starczy wzrok. Ma cienki pręcik, czyli on będzie dosyć precyzyjny, ale do takiego szybkiego strzelania fajnie by było, jak on miał jakąś kropeczkę. Bo ja już mam problem ze znalezieniem tej cieniuteńkiej muszki. Ale jak widzicie, daje się trafić, no, bez problemu. Ty, no dublety z tych... To jest prawie 50 metrów. No. Dubleciki wchodzą po prostu super. Chcesz strzelić? Chcesz. To jest głupie pytanie. To se załaduj. Postrzelane. Ten Agdas. Całkiem fajnie pracujący PCC. Mówię to jako zdeklarowany, nie powiem przeciwnik, ale jako osoba, która nie rozumie idei PCC i nie lubi PCC. Fajnie się z tego strzela. Być może weźmiemy go na dłużej, żeby sobie z niego troszeczkę postrzelać. Tylko dla mnie to kolimator, bo ta muszka, ja już jestem stary i tę muszeczkę, o Kuba nawet kręci głową, że Podbijało mi. jest 20 lat młodszy ode mnie i też miał problem. Ale teraz strzelimy sobie z czegoś innego. Bo strzelaliśmy z tego Turasa i z Beretty i z Glocka tym. Z lewerka strzelaliśmy tym, a teraz strzelimy sobie tym. Tak dla porównania. To jest, proszę ja was, kaliber 454? 454. 454 i strzelimy. Kuba chciał duży rewolwer. No to mamy duży rewolwer Taurusa Raging Hunter 454.
Jak się ludzie odsuwają z firmy, to znaczy, że będzie źle. Tak, oni już wiedzą. Oni już wiedzą, co się będzie działo. Pamiętasz jak trzymać? Tak, nie, żeby nie wkładać palca pod bęben, Jak w zeszłym roku na jak w koniec. zeszłym roku, z przyzwyczajenia. Czyli czekaj, jak amerykański policjant, czyli muszę go tu trzymać. Tak o. Kopię. Mocno. A poczekajcie. Power off mi się zrobiło. Dobra. I jak? Kopię. Za nisko. Kopię. Kurde, jak się ten bęben wyjmuje? Że tu? Nie. Mogę? Czekaj. Nie wiem, na odciągniętym kurku bęben? Nie. Jak się bęben odchyla? Bo to jest jakiś myk. Jest pusty. No naciskam. A, dobra. To teraz jeszcze raz to przećwiczę, czyli muszę nacisnąć tu i przesunąć tę blokadę w dół i dopiero wtedy mogę wyjąć bęben. Prawdopodobnie jest to zabezpieczenie, żeby ten bęben się nie otworzył. Strzelę sobie potem jeszcze raz. Ty chcesz, Kuba? Z jednej ręki. I ja strzeliłem z jednej ręki. Ja nie przy moich gabarytach. A! Kurde! Strasznie dziwnie przystrzelany jest. Celuję w górny w szczyt i dopiero mi wchodzi. Co, nosiłbyś? Nie. Jeszcze zostało 5, ale już nie chcę. Ja chcę. Dzień dobry. Pokażę to troszeczkę na większym gabarycie. Ja jestem ogólnie, jak dobrze wiecie, 2 razy większy niż królik. I to jest broń dla mnie. Do noszenia codziennego. Ja już nie chcę, kopię. Strasznie kopię. Chodź, jest fajny. A mówią, że jest wersja z krótką lufą. To jest... Da radę. Tamtego już nie chcę. Ale weźmiemy sobie turecką strzelbę. Strzelimy sobie do poperków. Strzelimy sobie może do gwiazdy. Ty, a może włożymy jedną sztukę tej fajnej? Czarnego prochu. Ja wiem. Będą musieli wyczyścić. Że lepiej nie. Zacznie im się ciąć i będzie potem na nowo. Podobno dostaliśmy kilka sztuk tej czarnoprochowej amunicji strzelbowej, żeby zobaczyć, jak to chodzi na ostrej. Ale mówią kowboje, że brudzi po prostu w sposób straszliwy. Ciekawe, czy dobrze to zrobiłem. Czekaj, tu jestem. Tak. Tak jest bez... Dobra, czyli tak.
Trafiłem wszystkie, ale trafiłem za nisko tych dwóch, którzy przeżyli. Strzela pan? Szczylom. Strzelaj. Ale nastrzelałem, Ale żeś szczelnął. ale strzeliłem 2 pudła. Oj, oj. Idę do domu. Oj, oj. I taki chuj. Jak nie trafiasz, to strzelaj wolniej albo podejdź bliżej. Albo strzelaj wolniej i podejdź bliżej. Nie, strzelam z tego samego miejsca. Zobaczymy, może teraz się uda. I kto jest debeściak? Ale kopie trochę. I jego mafia też jest debeściak. Fajny, tylko lekki, więc będzie czuć, jak się z niego strzela. Strzeliliśmy amunicją 28. Mam to jeszcze powiesić z powrotem. Okay. Strzeliliśmy amunicją 28, więc czuć. Musimy czuć iść trochę. Musimy iść. Tak, mamy iść, bo Idziemy, mamy musimy tego gościa od tych mieczy mamy tam zrobić, nie? Nie cofaj się. Nie rób tego. Idziemy. Już trzeba. Nie, kazał mi. No muszę, bo potem mi nie dadzą nic już. Pamiętasz, co ci mówili zawsze? Nie patrz w ogień, bo Bo będziesz będziesz sikał do sikał. łóżka. Tak, tak. Hipnotyzujące. No, ale co mam ci powiedzieć? Fajne, tylko trzeba mieć parę i trzeba wiedzieć, co się robi. Nie jest tak źle. To jest ile? 1,5 kilo? 2? Nie? 3? A nie czuć. No ale tak, no nie czuć, a weź sobie tym pomachaj przez parę godzin, to poczujesz szybko. Najśmieszniejsze jest to, że pracując młotkiem tak na dobrą sprawę nie powinniśmy dodawać mu siły. Trzeba go podnieść i opuścić, żeby on sobie sam opadał. No, to już wiecie, jak trzeba kuć. Przynajmniej teoretycznie. Na leniuszka. Na leniuszkę. A tak wygląda proces szlifowania już kutego noża. Tak? Co, no szlifowanie jak szlifowanie. Fajnie, bo widzisz, jak powstaje ostrze noża, klinga, ale kurde, kucie jest fajniejsze, jest hipnotyzujące. I To wam pokażę, to jest damas. To jest, nóż jest skuwany z wielu warstw stali i żeby pokazać wzorek, trzeba go wytrawić, nie? Więc generalnie zaraz znajdę chlorek żelaza, którego używam i wam pokażę. Na razie nic nie widać, nie? A za chwilę będzie widać wzorek. Bierzemy sobie chlorek, bierzemy sobie nóż, hyc do dziury
i już powoli nam wzorek powstaje, nie? Przepłuczę to w wodzie, żeby było lepiej widać. No i widzicie, tu wyłazi ten charakterystyczny wzór stali damasceńskiej, czyli tej kutej z składanych, tak? Coś trochę, trochę jak katana, ale nie do końca. Trochę jak katana. No, technika podobna jak do katany, tylko tu jest... No, katany były robione przez tamtych mistrzów w ten sposób, dlatego że mieli dziadowską stal i musieli bardzo dużo jej przekuć, żeby wybić z niej wszystkie nieczystości, wszystkie zabrudzenia i jednocześnie nawęglić w czasie pracy na węglu drzewnym. A powiedz mi, no bo tak, widzieliśmy już kucie, widzieliśmy szlifowanie, to jest dopiero wstępny proces. Ile czasu od kawałka, od płaskownika do skończenia noża, ile czasu to trwa? Bardzo trudne pytanie. Mówimy o takim, jak tu leży, nie o jakimś skomplikowanym. Znaczy, dobra, nie, bo to jest damasceński. Zwykły, ze zwykłej stali, taki najprostszy nożyk. Ile czasu trwa jego wykonanie? Nigdy nie robi się jednego noża, Po pierwsze, bo to bez sensu. Nigdy nie robimy jednego noża, bo procesy są powtarzalne. Robiąc od poziomu ze zwykłej stali, bez kucia, bez dodatkowych rzeczy, no, mój rekord to jest 8 noży w 8 dni, ale dzięki temu, że pracowałem nad 8 sztukami. Jeżeli robimy jeden, według zamówienia, według tego, co klient sobie wymarzy, będzie chciał konkretny taki jeden dokładny i ma w miarę prosty szlif, bo szlify są różne, to są 3-4 dni pracy, łącznie z oprawieniem, łącznie na zasadzie zaczynamy, kończymy, do tego jeszcze pochwa. Nie wliczam tutaj oczywiście czasu, który jest potrzebny na hartowanie, czy na całą obróbkę termiczną noża, no bo sam proces hartowania potrafi trwać kilkanaście godzin, a wcześniej trzeba zmiękczyć na całą noc, to jest dużo. No i dlatego nie robisz jednego noża. To teraz już wiecie, dlaczego customy ręcznie robione noże kosztują tyle, ile kosztują, bo to nie jest taśmowa produkcja, tylko jednostkowa produkcja. Siądź na jedynce. Siedzę na jedynce, bo tu odbędzie się zakończenie zawodów, które dzisiaj trwają i będą trwały też jutro. Tutaj na tym placu odbędzie się wręczenie nagród, ale dopiero około 16 jest 13:30. My się będziemy zawijać. Pokazaliśmy Wam znakomitą większość tego, co tu się dzieje. Nie wchodziliśmy już na te osie, gdzie odbywają się zawody, żeby tam po prostu nie przeszkadzać. Ale te ciekawe rzeczy takie dla ludzi z zewnątrz, nie biorących udziału w zawodach, Wam pokazaliśmy. Są skrzynie, są wydruki 3D do organizacji szaf, środki do czyszczenia broni, rzeczy dla piesków, osłony tłumików, ktoś mi dzwoni, stoisko kalibra. Halo? Tak, udało Ci się. Dobra, dzięki bardzo. Hej. Ty, idziemy jeść. Dadzą nam jeszcze papu. Jest stoisko kalibra. Były te rewelacyjne strzelania Cowboy Action Shooting, które mi się, już Wam to mówiłem kilka razy. Poczekaj, skończysz przy kotlecie. Ale kwiatek? To skończymy przy kotlecie. Ciekawe, to na tym marszu jest taka szrama. Nie wiem, ale może. Ale kwiatek będzie to dopiero jutro. Musisz przeżuwać. I mlaskać, i mówić z pełną gębą. Czyli rzeczy, które najbardziej lubię. Skończyliśmy na cowboyach, na tym Cowboy Action Shooting, że jest fajne, bo jest fajne. Zrobimy ten film. Nieważne, będziecie chcieli, nie będziecie chcieli. Przestań mi filmować jedzenie. Zrobimy ten film, bo jest to fantastyczne, zwłaszcza na żywo. Impreza, spoko. Ludzi bardzo dużo nie ma, ale są, znaczy odwiedzających, ale jest dużo ludzi startujących w zawodach. To bardzo dobrze widać tu i na osiach, bo tutaj non-stop siedzą i jedzą, a tam strzelają. Jest jeszcze jutro. No jutro będzie Kwiatek, więc Kwiatek na pewno przyciągnie więcej ludzi niż my. I jest szansa, że jutro po prostu zjawią się dzikie tłumy. Żądne spotkania
z Michałem Kwiatkowskim ze Strzelnica TV. Okej, dobra, tyle gadania, bo jeszcze kiełbasę muszę ją zjeść, zanim mi wystygnie. Tradycyjne podziękowania dla patronów na sam koniec. Dziękujemy Wam bardzo. Te podziękowania dla widzów za Wasze lajki, suby, komenty, pompowanie kanału w statystykach i w ogóle wszystko fajne, co robicie. Róbcie tak dalej, oby kanał rósł w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Do zobaczenia w następnym filmie. Że tam kurwa przy na razie mikroskalach, kurde, przy dużych zbliżeniach, kurde, zrobili, kurde, te wyładowania plazmowe.